Czy wiedzieliście, że nie mamy jednego, a dwóch crackhaków w Heroes 3? To i wiele więcej w dzisiejszej frakcji w pigułce poświęconej twierdzy. Powoli zbliżamy się już do końca naszych frakcji z trójeczki. Zostały nam żywiołaki i pewne dzikie wariaty. I dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o tych drugich. Powiemy sobie na początku o tle fabularnym, następnie przejdziemy do tego, jak orki i spółka radzą sobie w Heroes 3 z uwzględnieniem Hoty, pomówimy o inspiracjach z rzeczywistości i zakończymy oczywiście na tym, jak twierdza ewoluowała w kolejnych odsłonach z serii. Twierdza towarzyszy serii właściwie od początku w ten czy inny sposób. Mamy chociażby rasę półorka przy tworzeniu postaci wprowadzonej w Might and Magic, bądź klasę barbarzyńcy w dwójce. Od pierwszej części możemy spotkać też archetyp postaci gotowy do grania. Rycerz człowiek, Crag the Hack. Wzorowany na najczęściej ogrywanej przez Kanegema postaci w Advanced Dungeons and Dragons. Ten, którego możecie kojarzyć z Enrod, jest przybyszem z kosmosu, a dokładnie to Stery, świata z Might and Magic 3 Isles of Terra. Wchodzi tam w skład grupy podróżników, jeśli postanowimy grać domyślnymi postaciami. Opowiemy o nim nieco więcej w sekcji poświęconej Might and Magic 7, więc polecam oglądać całość. W międzyczasie popatrzcie na stwory, które możecie spotkać od Might and Magic aż po World of Xin. Jeśli chodzi o heroski, to barbarzyńcy są z nami od początku. Tak samo jak w przypadku pozostałych frakcji z jedynki, ich układ jednostek przejdzie dalej do dwójki bez większych zmian. Nawet ich zdolności specjalne są takie same. Największą różnicą są oczywiście aspekty wizualne. W Heroes 2 barbarzyńcy są jedną z dwóch frakcji opartych na mocy obok Zamku Rycerza. Goblin jest przeciętniakiem, ale to, co sprawia, że wyróżnia się na tle innych, to jego cena, bo kosztują zaledwie 30 sztuk złota. Tańszy jest tylko chłop za 20, będący najgorszą jednostką w grze. Ork jest bardzo powolną jednostką jak na swój poziom. To powoduje, że często przeciwnik będzie w stanie ich zablokować, zanim wystrzelą z kuszy. Ork posiada możliwość awansu, lecz by to zrobić, musicie wbudować lepiankę, budynek od jednostek tieru 4. Warto jednak, ponieważ to solidny upgrade. Wilk to ironiczna jednostka, ponieważ jest bardzo szybka, co działa na jej niekorzyść. Prędkość determinuje, kiedy zaczyna swoją turę, a w tym przypadku wilk ma prawie gwarantowany pierwszy atak, jak i kontratak. A futrzak cierpi na niską obronę. Dlatego zmuszeni jesteśmy albo nie atakować nim, albo zebrać solidne obrażenia. Pomimo tej wady, w rękach dobrego gracza to bardzo groźna jednostka. Bardzo duża szybkość plus zaklęcie przyspieszenia powoduje, że są w stanie podejść do strzelaka w pierwszej turze, a biorąc pod uwagę fakt, że większość z nich jest słaba w walce wręcz, to podwójny atak wilka może łatwo przetrzebić armię przeciwnika. Ogr, a w szczególności jego awansowana wersja, czyli Wielki Ogr, jest często uznawana za podstawę armii barbarzyńców, będąc solidną jednostką 4. tieru. Warto rozważyć zakup dopiero po ulepszeniu, o ile oczywiście sytuacja w rozgrywce nam na to pozwala. Troll i troll bojowy to całkiem dobry strzelak, czy może bardziej miotacz kamieni. W dodatku posiada regenerację punktów życia, dlatego po wzmocnieniu pancerza magią bądź osłonięciu inną jednostką potrafią wytrzymać naprawdę sporo. Cyklop atakuje swoim laserem z oczu na 2 heksy i ma 20% szans na paraliż przeciwnika na 3 tury. Jesteście w stanie dorwać go relatywnie szybko przez to, że jego siedlisko oraz gildia magów są jedynymi budynkami u barbarzyńcy wymagającymi zaawansowanych surowców. To zdecydowanie dobra przewaga na start, lecz w dalszych fazach gry, gdy pozostali gracze również mają dostęp do jednostek najwyższego poziomu, zaczynają odstawać, dlatego warto działać szybko. Całościowo barbarzyńcy mają spore szanse na rozwój ataku, co powoduje, że dość wcześnie w rozgrywce są w stanie zadawać poważne obrażenia. Lecz braki mądrości, a co za tym idzie w dostępie do zaawansowanej magii, w połączeniu z tym, że inne frakcje radzą sobie lepiej w późniejszych etapach gry,
powoduje, że ten zamek w naszej opinii ląduje niżej w stawce. Super, jak szybko wykończymy przeciwnika, ale jeśli damy mu się rozpasać, to będzie ciężko. Co możemy powiedzieć o twierdzy w kronikach? Postać specjalnie przygotowana do tych dodatkowych scenariuszy, czyli Tarnum, całe swoje życie był barbarzyńcą, więc najbliżej związany jest właśnie z tą frakcją. Podczas pierwszej kampanii wojownicy pustkowi dopuścił się wielu okrucieństw, nie patrząc na to, czy morduje wieśniaków, czy swoich kapitanów sprzeciwiających się mu, widząc, jak popada w szaleństwo. Upadek Brakadun był początkiem dwóch nowych nacji, Brakady i Erathi. I to Ryan Gryfonhert z tego drugiego królestwa ukrócił jego tyraniczne rządy. Jego okrutne czyny spowodowały, że przodkowie, byty ponad śmiertelnikami, nie pozwolili mu wejść do raju i nakazali zadośćuczynienie, zsyłając z powrotem na Antagaricz. Jako barbarzyńca pojawia się też w kampaniach Drzewo Świata i Ognisty Księżyc, ale o tym może opowiemy innym razem. Dzięki, że z nami jesteście i że chętnie oglądacie nasze kolejne materiały. Zapraszam serdecznie klasycznie do lajkowania, do subowania, do komentowania, a my dalej lecimy z pigułą. Twierdza. Miasto rodem z obrazu spod ręki Franka Frazety czy z kadru filmu Conan Barbarzyńca z 1982 roku, w którym da się wyczuć wszechogarniający zapach potu i krwi. Miejsce, gdzie liczy się czysta, nieposkromiona siła. W przeciwieństwie do fortecy nie skupiają się na aspektach magicznych, o czym może świadczyć niski, trzeci poziom gildii magów i brak księgarni czy bibliotek. Miasta twierdzy powstają z sojuszu różnych plemion i są zamieszkiwane głównie przez barbarzyńców i magów bitewnych. Ci pierwsi w zestawie startowych umiejętności bazowo dostają atak, bo zależnie od bohatera mamy różny stopień zaawansowania. Mają też aż 55% szans na to, że dostaną atak z poziomu, jeśli barbarzyńca jest poniżej 10 poziomu, a drudzy zaczynają z podstawową mądrością. Klasa skupiona na mocy ma niedostępną magię wody, stąd dążenia do bycia drugim Sandro, Archibaldem to marzenia ściętej głowy. Zarówno barbarzyńcy, jak i magowie bitewni mogą na spokojnie zdobyć doświadczenie w zamian za poświęcenie jednostek lub artefaktów w ołtarzu ofiarnym lub w grocie w mieście przystań. Twierdza ma kilku bardzo mocnych bohaterów, a w tym jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w całej marce – Krak Haka, który startuje z zaawansowanym atakiem ze specjalnością w ataku. Krak iść, krak jebaszyć. Krak jest fantastycznym wyborem na maina, jeśli trafiony w tawernie. W PvP najlepiej brać jednak bohaterów jak Tyraxora, zaczynającego z 3 oddziałami wilczych jeźdźców, Gretchen, mającą specjalność w goblinach i startującą z ich 3 stakami. Trzecim bohaterem, wartym zwrócenia uwagi, jest Gurnison ze swoją specjalnością w baliście. Specjalność, która bardzo dużo zyskała w dodatku Horn of the Abyss. Z magów bitewnych warto rzucić okiem na Gundulę, która zaczyna, podobnie jak ulubieniec Kanegema, ze specjalnością w ataku. Ma podstawowy atak i mądrość oraz zaczyna z zaklęciem spowolnienia. I jeszcze jednym, będącym kwintesencją barbarzyńskości jest Kilgore. Stylową przypominający Charlie'ego Sheena z filmu Pluton bądź Rambo z Sylwestrem Stallone. Dostępny w kampanii, specjalizuje się w behemotach. Nie jest normalnie dostępny, ale można go włączyć w edytorze map. W twierdzy mamy kilka unikalnych budynków dla tego miasta, jak podziemny tunel, który pozwala nam zwiać z miasta podczas oblężenia. Sale Valhalli dodają nam do statystyk stały bonus w postaci +1 do ataku, a możliwość kupna 2 maszyn wojennych, wozu z amunicją i balisty dzięki kuźni oraz dużemu warsztatowi doskonale podkreśla charakter tej frakcji. Mamy też pomnik wodza, który możemy postawić, jeśli uda nam się dorwać w swoje łapki Grala, dającego oprócz standardowych bonusów +20 do ataku dla bohatera broniącego miasta podczas oblężenia. Na mapie przygody możemy znaleźć również budynki jak kryjówka cyklopów, w których jednostki 6 poziomu z twierdzy bronią surowców. Nieoficjalny dodatek Horn of the Abyss wprowadził bank jednostek tzw. posterunki wilczych rycerzy, potocznie nazywanych pikietami.
Po pokonaniu strażników otrzymujemy w nagrodę określoną liczbę cyklopów. A skoro o jednostkach mowa. Patrząc na goblina i hobgoblina, od razu widać po ich postawie i buławie nabitej kolcami, że aż rwą się do bitki. Goblin jako jednostka pierwszego poziomu ma całkiem przyzwoity atak, ale niestety pod kątem obrony już nie jest tak wesoło. Jak gramy tym miastem, to jedną z najlepszych praktyk jest ulepszenie go na samym początku. Choć nie grzeszą wytrzymałością obie formy, chyba że akurat gramy Gretchen, to jest ich dużo, co zdecydowanie działa na ich korzyść. A można mieć jeszcze więcej po wykupieniu chaty goblinów. Wtedy zyskujemy dodatkowe 8 jednostek tygodniowo. Dobra piechota, która braki w statystykach nadrabia liczebnością. Specjalistką w tych zielonych wariatach jest Gretchen. Startuje z 3 oddziałami goblinów, a jej umiejętności startowe to podstawowy atak i znajdowanie drogi. Świetna jednostka do wczesnej fazy gry, zwłaszcza jak gra się pod Tyraxora i jego specjalizację. I tak, jak w przypadku Gremlina czy Giganta, liczy się praktycznie tylko jej druga forma. Wilczy rycerz to szybki i mocny względem ataku zawodnik. A jego podwójny atak? Przypominam, że Wilczy rycerz ma jeden z największych ataków spośród jednostek drugiego poziomu. Jest tylko pięknym, uzupełniającym akcentem skuteczności tej jednostki. Niestety nie mają zawrotnej obrony, więc trzeba się z nimi obchodzić jak z jajkiem w bezpośredniej walce. Aby móc kupić ulepszone pieski, musimy najpierw ulepszyć gobliny. Specem w pieskach jest Tyraxor. Zaczyna on z podstawowym atakiem i taktyką oraz 3 oddziałami wilczych jeźdźców. Wilczych jeźdźców możemy spotkać wraz z ulepszeniem, zależnie od trafionego rozmiaru banku, w pikietach jako strażników. Zwykły strzelak 3. poziomu. Zarówno podstawowa wersja, jak i ulepszenie rzuca toporkami i ma całkiem przyzwoitą ilość strzał. Ork 12, a Uruk 24. Nie mają wybitnych statystyk ani żadnych zdolności specjalnych. W Hocie został zmieniony art do tych jednostek. Jako fanka klasycznego wyglądu jednostek z SOD, to tak samo jak w przypadku pikinierów, bardziej siada mi jednak starszy wygląd tych jednostek. Bohaterem specjalizującym się w mieszkańcach Mordoru i Isengardu jest Jabarkas. Zaczyna z podstawowym atakiem i łucznictwem, 1 oddziałem goblinów i 2 orków. Ogr jako jednostka 4. poziomu jest solidna, lecz wolna. Ulepszenie Shreka to jedna z gwiazd w kontekście armii w tej frakcji. Ogromna ilość życia, rzucanie 3 razy na bitwę żądzy krwi na sojusznicze jednostki, poza tymi, które mają odporność na to zaklęcie, rzuca czar z mocą 6 i z mocą na zaawansowanym poziomie. Niestety nie zyskuje dużo na szybkości, bo dostaje jedynie 1 heks prędkości, ale za to jak się zamachnie z tej laski, to nie tylko siniak zostanie. Rzadko gra się pod ogry, zupełnie jak w przypadku piekielnego ogara czy cerbera. Bardzo dobra jednostka, ale omijana. Może to z powodu kosztu 20 drewna? Tyle kosztuje siedlisko kawalerzysty. Bohaterami ze specjalnością są mag bitewny Wej i barbarzyńcy Krelion z Boragusem. Wej startuje z podstawową mądrością i dowodzeniem oraz magiczną strzałą. Krelion z podstawowym atakiem i interferencją w Hota, z odpornością poza Hota. Boragus zaczyna z bazowym atakiem i taktyką. Cała trójka bohaterów ma na początku ten sam zestaw strukturalny wojska. Oddział goblinów, wilczych rycerzy i orków. Jedyna jednostka latająca w twierdzy. Rok ma 7 heksów szybkości, ładny atak i obrona. Ale jego ulepszenie, duchowe zwierzę Tora, to jedna z najlepszych jednostek swojego poziomu. A dzieje się to za sprawą jego pasywnej umiejętności, która ma piorunujący efekt podczas bitwy. Atak błyskawicą, ponieważ podczas walki mamy 20% szansę na to, że naszego przeciwnika trafi grom z jasnego nieba. I to dosłownie. Jego siła jest równa 10-krotnej liczbie naszych piorunujących ptaszków. Animacja tego efektu wygląda tak samo jak efekt błyskawicy. Jeśli chodzi o jakiekolwiek boosty, to zarówno kula firmamentów, jak i talent magiczny nie mają wpływu na zadawane obrażenia. A jeśli chodzi o szybkość, to dodatkowe 4 heksy również robią robotę. Jednostką podatną na ataki ptaka gromu jest żywiołak powietrza.
W dodatku w Pumpkin Patchu ta zdolność skaluje się z szansą na szczęście. Specjalistką w tych jednostkach jest Shiva, startująca z podstawowym atakiem i odkrywaniem. Zaczyna z oddziałem goblinów, wilczych jeźdźców i orków. Cyklop bierze sobie za bardzo do serca powiedzenie daj kamienia, bo potrafi go tak rzucić, że aż połowę staka ubije, jak się ma odpowiednie statystyki bohatera oczywiście. Cyklop ma dobry atak i obronę, a ilość kamieni ma na tyle dużą, że nie potrzebuje wozu z amunicją. Może również podczas oblężenia atakować mury wrogiego zamku. Zupełnie jak katapulta, ma podstawową umiejętność balistyki. Ulepszenie Cyklopa zyskuje zarówno w ataku, jak i obronie, ma 8 kamieni więcej oraz poziom zaawansowania w balistyce. Ulepszenie Cyklopa jest bardzo kosztowne i nieadekwatne do korzyści, jakie otrzymujemy z tego tytułu. Nasi jednoocy przyjaciele mogą być zdobyci z piketów na mapie przygody. Bohaterem od tych jednostek jest Yogg, startujący z podstawowym skillem balistyki i ataku, oddziałem goblinów, wilczych jeźdźców i orków. Behemoth, czyli tak zwany misiek. I tak jak niedźwiedź, pazury tej bestii potrafią narobić szkód, bo oprócz dużego ataku, zarówno pierwsza, jak i druga wersja mają umiejętność pasywną, dzięki której w pewnym stopniu mogą ignorować obronę przeciwnika. Klasyczny misiek ignoruje do 40% obrony, za to jego ulepszony odpowiednik aż 2 razy więcej. W dodatku starożytny miś ma aż o 140 HP więcej, większą prędkość i zboostowane lekko statystyki ataku i obrony. Jego pasywna umiejka robi z niego groźnego przeciwnika. Weźmy na ten przykład walkę z Archaniołem, który podczas walki z miśkiem miałby zredukowaną obronę z 30 do zaledwie 6 punktów obrony. Specjalistą w tych uroczych kreaturach jest Rambo, to jest Kilgore, startujący z zaawansowanym atakiem, oddziałem goblinów, wilczych jeźdźców i orków. Jednostki twierdzy łączy związek z prymitywną siłą, instynktem przetrwania i kulturą wojenną opartą na fizycznej dominacji. Przeważają tu postaci bestialskie, plemienne, związane z dzikością i surową naturą. Goblin i hobgoblin to stworzenia wywodzące się z folkloru celtyckiego i germańskiego. Słowo goblin pojawiło się w średniowiecznej Francji jako gobelin i oznaczało złośliwego ducha domowego, często powodującego usterki lub psikusy. W mitologii anglosaskiej występują pokrewne istoty – bogart, pak, brownie. Hobgoblin był z kolei mniej złośliwy niż goblin, za to bardziej psotliwy. W literaturze fantasy gobliny zostały zredukowane do funkcji prymitywnych wojowników, żyjących w hordach i reprezentujących dziką siłę bez struktury społecznej. Ich pierwotna funkcja jako duchów domowych lub tricksterów została przekształcona w figurę plemiennego agresora. Wilczy jeździec to bardziej motyw wojownika na dzikim zwierzęciu, aniżeli mitologiczne stworzenie. Motyw jeźdźca na wilku został upowszechniony przez fantasy jako symbol prymitywnej, ale skutecznej kawalerii barbarzyńców. Ork to stworzenie zapożyczone z mitologii nordyckiej i przetworzone przez Tolkiena. Słowo ork pojawia się już w staroangielskim eposie Beowulf jako określenie demonicznych istot Orkneas. Tolkien rozwinął je w Silmarillionie i Władcy Pierścieni, gdzie orki to zdegenerowane elfy zniszczeni przez Morgota. Naszym rodzimym wkładem w tę jednostkę nazwa jej awansu, czyli Uruk, nawiązujące do Uruk-hai, będącymi większymi, bardziej wytrzymałymi i odważnymi wojownikami w porównaniu do zwykłych orków. Jeśli gracie w Heroski po angielsku, to kojarzycie bardziej Orc Chieftain. Ogr to istota wywodząca się z folkloru zachodnioeuropejskiego, zwłaszcza francuskiego. Słowo ogre pojawiło się po raz pierwszy w XVII wieku w bajkach Charlesa Perraulta jako antropofagiczny olbrzym. Ogr to zazwyczaj dziki, głupi olbrzym, ale w niektórych interpretacjach może mieć cechy magiczne lub rytualne. Rok to gigantyczny ptak z perskich i arabskich legend, występujący w baśniach z 1001 nocy, zdolny do podnoszenia słoni i niszczenia statków. W kulturze Indian Ameryki Północnej Thunderbird, czyli ptak gromu, to potężna istota zamieszkująca niebiosa, towarzysząca błyskawicom i burzom, często przedstawiana jako strażnik moralnego porządku i potęgi natury. Cyklop to jednooki olbrzym z mitologii greckiej.
Olbrzym, znany głównie z Odysei Homera, gdzie Polifem więzi Odyseusza i jego towarzyszy. W teogonii Hezjoda Cyklopi to również boscy kowale, twórcy błyskawic Zeusa zlokalizowani pod Etną. Ich wizerunek łączy dzikość i siłę fizyczną z talentem technologicznym. W literaturze rzymskiej, np. Wergiliusza, Cyklopi to mieszkańcy odizolowanych wysp, niezwiązani z cywilizacją i pozbawieni prawa. W późniejszych adaptacjach fantasy Cyklop staje się najczęściej brutalnym, tępym olbrzymem, często niezdolnym do ludzkiej mowy, ale posiadającym ogromną siłę. Behemot pojawia się w księdze Hioba jako stwór potężny, nieujarzmiony, zamieszkujący bagna i żywiący się trawą jak wół. Behemot i jego morski odpowiednik Lewiatan byli interpretowani jako symbole pierwotnego chaosu i mocy natury, nad którą nie panuje człowiek. W tradycji chrześcijańskiej bywa utożsamiany z grzechem obżarstwa lub cielesności. W kulturze współczesnej Behemot to zazwyczaj kolosalna bestia nie do pokonania siłą konwencjonalną. W siódemce nie uświadczymy klasy barbarzyńcy ani półorka jako grywalnej rasy, za to mamy inną gratkę dla fanów zielonoskórych. Możecie zagrać goblinem! Startują z odpornością na ogień i powietrze, a duża moc i szybkość powoduje, że lepiej sprawdzą się w roli kogoś w walce w zwarciu, niż jako ktoś lubujący się w księgach. Jak już wcześniej wspominaliśmy, mamy Krakhaka, krasnoluda pochodzącego z innej planety o nazwie Terra. Był częścią domyślnej drużyny Trójki, jeśli postanowimy tego nie zmieniać. Przemierzali pustkę kosmosu za Korakiem i Sheltemem, postaciami mocno związanymi z historią zawartą w grach sprzed Might and Magic 6. Czemu mówię o tym teraz? Ponieważ ktoś dał ciała i nasi podróżnicy zamiast dolecieć na Xin, rozbili się u wybrzeży Antagaricz. Jeśli chcecie posłuchać więcej na ten temat, to serdecznie polecam materiał poświęcony tej grze konkretnie. Podsumowując, mamy Krakhaka krasnoluda z Terry i Krakhaka człowieka z Enrod. Ciekawe, czy kiedyś się spotkali. Regionem barbarzyńców na Antagaricz jest Krewlot, sąsiadujący od północy z Tatalią i Eratią i ciągnącą się potem na południe granicą z Brakadą. Niestety nie mamy możliwości przechadzki po tym miejscu, dlatego jeśli na sali jest jakiś moder tej fantastycznej gry, to macie bardzo ciekawy pomysł. Nie ma za co. A jeśli jesteśmy w błędzie i istnieje taka modyfikacja, to dajcie znać, chętnie ogramy. W 8 polecam zajrzeć do Ravage Roaming, gdzie możecie przejść się po fortecy barbarzyńców i porozmawiać z jej mieszkańcami. Jednym z nich jest Zog, wódz ogrów, pojawiający się też w Chocie jako bohater wyłącznie w kampanii Wykuci w ogniu. Jeśli chodzi o stworzenia pojawiające się w trylogii Enrod, to widzicie je teraz na ekranie. Barbarzyńcy pełnią ważną rolę w Might and Magic 9, jako antagoniści, przeciwko którym musimy zjednoczyć podzielone klany, ale o tym nie będę dzisiaj rozpowiadać. Jeśli chodzi o Heroes 4, to mamy nieco przetasowań. Goblin jest jednostką niezwiązaną z żadną frakcją, jako gobliński rycerz, ork macha toporami dla azylu teraz, wrócił troll jako jednostka neutralna. Jeśli chodzi o samą twierdzę, to na pierwszym poziomie mamy berserkera i przeniesionego z lochu centaura. Na drugim wcześniej neutralnego nomada i harpię wcześniej obecną w lochu. Ogrzy mag znajduje się obecnie na trzecim tierze na równi z cyklopem. Tak Gromu zrównał się z Behemotem na poziomie 4. Co do bohaterów, którzy przetrwali rozliczenie, to mamy Krakhaka, będącego nadal oportunistą i czerpiącego przyjemność, jak i zyski z walki. Jog nadal preferuje stronę siły po swoim ojcu barbarzyńcy. Krelion nadal nie wrócił do zapasów i prowadzi innych do walki, choć czasem tęskni za czasami, gdy król Kilgore szalał na Antagaricz. Shiva odwróciła się od swoich bóstw po tym, jak jej rodzina zginęła podczas rozliczenia, wybierając drogę miecza. Gretchen przejechała się na wieżę w plan Kilgora, co doprowadziło do zguby jej klanu, obrała drogę z samotności. Klan Oris również nie został oszczędzony i postanowiła odwrócić się od bezmyślnej przemocy barbarzyńców, bardziej poszukując sensu życia. 5 wprowadziła twierdzę wraz z dodatkiem Dzikie Hordy. Najniżej mamy strachliwego goblina, następnie centaura z lochu, nadal posiadającego strzały. Centaur oraz centaur-koczownik ma też zdolność manewr, powodującą ucieczkę po oberwaniu w walce wręcz i oddaniu na zasięg.
Na trzecim tierze mamy wojownika, typowego siłacza na bliski kontakt. Wyżej pojawia się nowość w postaci szamanki posiadającej dostęp do magii, czego, co ciekawe, nie posiadają bohaterowie twierdzy. Siepacz to silna jednostka z mocnymi obrażeniami, ale słabą obroną. Wiwerna ostała się po zniknięciu Cytadeli, będąc jednostką 6. poziomu. Na najwyższym tierze mamy Cyklopa. Barbarzyńcy pojawiają się w 6, a ich jednostki to Siepacz, Strzelający Goblin, Harpia, Majarz, Centaur, Jaguarz i na koniec Cyklop. Twierdza przetrwała aż do 7. części, gdzie mamy parę powrotów. Gnoll zawitał z Cytadeli jako strzelająca jednostka. Jej rozwinięcie może oddać darmowy strzał we wroga, który został zaatakowany wręcz przez inną sojuszniczą jednostkę, o ile sami nie jesteśmy w zwarciu. Harpia, podobnie jak w przypadku poprzednich części, atakuje i wraca na miejsce, jak gdyby nigdy nic. Siepacz dalej siepie mieczem, mając dostęp do solidnego ataku kosztem własnej obrony. Centaur oraz jego ulepszenie Centaur Łupieżca działający tak samo jak w 5. i 6. Wiwerna posiada regenerację i możliwość plucia jadem po ulepszeniu, jak w 5. oraz odporność na magię ziemi. Bazyliszek powraca w pewnej formie, jako wierzchowiec dla jeźdźców i lansjerów. Cyklop mający możliwość strzelenia z oka po ulepszeniu. Powraca też po długiej przerwie Behemoth. Jeśli miałabym podsumować twierdzę, to sprawdzi się popularne powiedzenie, że najlepszą obroną jest atak. Widzimy to nie tylko przez charakter jednostek, ale również dzięki kierunkowi rozbudowy miasta, ponieważ ta frakcja ma możliwość bardzo szybkiego dostępu do jednostek 7. poziomu. Niestety, potężny atak jest mieczem obosiecznym, ponieważ przez to, że jest nacisk na ofensywę, obrona na tym cierpi, co powoduje konieczność takiego prowadzenia walki, aby uniknąć jakichkolwiek strat. Niemniej jednak gra tym zamkiem daje dużo zabawy oraz możliwości. A wy, co sądzicie o twierdzy? Dajcie znać w komentarzach, a my zabieramy się za kolejną frakcję, Wrota Żywiołów, i w następnym odcinku powiemy wam, co dalej z serią. Jeśli jesteście ciekawi, co mamy do powiedzenia na temat fortecy, to zapraszam serdecznie do poprzedniego materiału z serii. Tymczasem ja znikam i widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia.